Holiszkę, danie kuchni aszkenazyjskiej, inaczej gołąbki. Dzisiejsze gołąbki przygotuję oczywiście z kapusty, ale użyję do tego liści młodej kapusty. Te już są sparzone. Do tego soczewica, kasza gryczana, cebula, pietruszka, czosnek oraz zastępnik mięsa, takie mięso sojowe, które kupiłam. Ono już jest wcześniej przygotowane, ale równie dobrze możecie Państwo zrobić je sami z granulatu sojowego. Do smaku garść orzechów włoskich. Wczesnym latem holiszkę przygotowuję z liści młodej kapusty, z tych dużych wierzchnich liści, żeby były elastyczne i żeby łatwo było zawinąć w nie farsz. Wcześniej sparzam je w gorącej wodzie. Ja już to zrobiłam dużo wcześniej i te liście wyglądają w ten sposób. One są bardzo miękkie, będzie łatwo w nie zawinąć farsz. Na patelni podsmażę pokrojoną wcześniej cebulę. Kiedy cebula jest już zrumieniona, dodaję resztę składników. Szklankę zielonej soczewicy. Ta soczewica jest dosyć dobrze podgotowana. Posiekane włoskie orzechy. I ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę. Do tego farszu dodam również gotowe mięso sojowe. Kiedy wszystkie składniki połączą się już ze sobą dobrze, dodam jeszcze garść siekanej zielonej pietruszki. A do smaku pół łyżeczki utartego wcześniej kminku. I oczywiście sól. Oraz trochę pieprzu. Farsz wygląda bardzo smakowicie, właściwie można byłoby go już zjeść. Mogę już odstawić i zabiorę się za przygotowywanie gołąbków. Żeby holiszkę łatwiej się zawijały, wycinam z liści kapusty te twardsze części. Liście są już gotowe do wypełniania farszem. W międzyczasie rozgrzałam na patelni gorący olej, ponieważ chcę wcześniej te gołąbki podsmażyć. Wtedy są smaczniejsze. I później, to jest dosyć głęboka patelnia, później na tej patelni będę również dusiła te gołąbki w bulionie. I pierwszy holiszkę jest gotowy. Parę razy w moich opowiadaniach o jedzeniu użyłam zwrotu kuchnia aszkenazyjska lub kuchnia Żydów aszkenazyjskich. Co to jest kuchnia Żydów aszkenazyjskich? Co to są w ogóle Żydzi aszkenazyjscy? Żydzi aszkenazyjscy to Żydzi, którzy zamieszkiwali północną Europę. Aszkenaz po hebrajsku znaczy Niemcy. Są jeszcze Żydzi sefardyjscy. Sefard po hebrajsku znaczy Hiszpania. To Żydzi, którzy w średniowieczu zamieszkiwali Hiszpanię. Kuchnie Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich bardzo różnią się od siebie. Przede wszystkim dlatego, że zupełnie inne składniki występują na południu i zachodzie Europy, a inne występowały na północy Europy.
Kuchnia sefardyjska jest kuchnią lżejszą, ma więcej smaków, więcej aromatów. Kuchnia Żydów aszkenazyjskich jest bardzo zbliżona do tego, co znamy z polskiej kuchni, z polskich tradycji. Jest dosyć ciężką kuchnią, dosyć tłustą, która opiera się głównie na warzywach korzeniowych. Poza tradycjami sefardyjskimi i aszkenazyjskimi są tradycje, kultura Żydów Mizrahi, którzy zamieszkiwali Środkowy Wschód, między innymi Iran. Jest również tradycja Żydów zamieszkujących Indię, Bnei Menasze, tak się nazywało plemię, które zamieszkiwało Indię. Bardzo specyficzna jest również kuchnia Żydów zamieszkujących Japonię. Tak więc trudno jest mówić o jakiejś konkretnej jednej kuchni żydowskiej. Takiego pojęcia nie ma, takie pojęcie nie istnieje. Żydzi bardzo długo żyli w diasporze i przyjmowali tradycje krajów, w których żyli, jak również przynosili do tych krajów swoje tradycje. A na kolację dzisiaj podajemy holiszkę z gołąbki, z młodej kapusty.